Cześć! Już z domu po starcie w Warszawie. Kolejny raz bardzo fajna impreza. Tym razem niestety wynik poniżej oczekiwań. Oczywiście jechaliśmy po to, żeby bronić tytuł. Ale i tak fajna zabawa. Mam nadzieję, że emocji było co niemiara. Ja mimo gorszego samopoczucia na trasie ostatecznie i tak będę miał całkiem fajne wspomnienia z tego wyścigu. Jak zwykle impreza w Warszawie nie zawiodła. Także możemy przejść pokrótce, jak to wyglądało krok po kroku. Od pływania, które w tym roku bez pianek, ciepła woda, fajna pogoda. Także było miło i przyjemnie. Troszeczkę fala na jeziorze zegrzyńskim utrudniała, także to pływanie było nierytmiczne, troszeczkę to wybijało, ale szybko poszło, 1900 metrów. Ja wyszedłem na drugiej pozycji, praktycznie cały dystans płynąłem tuż za prowadzącym Norwegiem. Sprawna strefa zmian pozwoliła mi przesunąć się na pierwszą pozycję na początku roweru i tak przez pierwsze kilka minut roweru prowadziłem. Niestety czułem się od początku, w zasadzie od początku wyścigu, a szczególnie na rowerze, bardzo źle i tego prowadzenia nie byłem w stanie utrzymać. Kasper Stępniak szybko zaatakował, odjechał sam i ja strasznie męczyłem praktycznie, można powiedzieć, przez cały ten etap kolarski, mimo fajnej trasy, dobra nawierzchnia, dobrze zabezpieczone zawody, także nic, tylko śmigać szybko, trochę wiało na trasie, natomiast większość w terenach takich zalesionych, osłoniętych od tego wiatru, więc myślę, że to nie był jakiś straszny problem. Bieganie po centrum Warszawy, tak samo nogi odmawiały posłuszeństwa, niestety tuż po obozie wysokogórskim. Ten szczyt formy nie nastąpił na ten czwarty dzień. Chcieliśmy to sprawdzić, testować. Mamy nauczkę, oczywiście wyciągamy wnioski, chcemy takich wniosków i to był jedyny moment, żeby to sprawdzić. Także było to na pewno takie dość trudne doświadczenie, natomiast starałem się wyciągnąć z tego startu tyle, ile mogłem. I mocny początek biegu, kilku chłopaków, z którymi dojechałem w naszej tej grupce pościgowej. Ja gdzieś tam starałem się zachować swoje tempo i powoli się rozpędzać. Gdzieś tam udało mi się złapać ten rytm, natomiast nie był to jeszcze rytm, który chciałbym łapać. I na końcu prawie, że już udało mi się dogonić Mikiego Takolda, który finiszował 2 sekundki przede mną na drugim miejscu. Już na czerwonym dywanie ścigaliśmy się kolejny raz w tym sezonie. Taki pojedynek tuż do mety i liczę, że na kolejnych zawodach już, jeśli taki nastąpi, to będę zwycięski, chociaż zawsze lepiej to rozegrać już w większej odległości przed metą. Także kolejny start za 2 tygodnie, Challenge Road, bardzo prestiżowa impreza i jest to kolejny ważny start dla mnie po Ironmanie w Teksasie, kolejny długi dystans, więc tam liczę na bardzo dobrą dyspozycję i ten start w Warszawie myślę, że jeszcze w tym pomoże. Oczywiście cały czas się uczymy, eksperymentujemy, czasami ryzykujemy, tak jak tym razem. Nie zawsze to popłaca, ale taki jest sport i taka jest właśnie droga do sukcesów. Więc mimo oczywiście niezadowolenia z wyniku, to i tak jestem po prostu zadowolony z tego, że kolejna cenna lekcja, kolejne cenne doświadczenie, i kolejne prawdziwe, fajne sportowe emocje. Czego chcieć więcej. Także zabieramy się już zaraz dalej do pracy. Jeszcze ostatnie szlify przygotowań i widzimy się w Challenge Road. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Wilku.